prowadzę Alfa 8. Why did the car end up here? I honestly have no idea. Also, Dua Lipa lubi to. Oh, there's no petrol. Kto z nas nie marzy o wyprawie w duchu idei Grand Tour, pełnej historii, kultury, niezwykłych smaków i spotkań z wielką sztuką? Nazywam się Anna Gańczarek-Grau i klasyczną Alfą Romeo Spider zabieram Was w autorską podróż po boskim torze wyścigowym, jaki stanowią drogi Italii. Odwiedzimy najbardziej elitarne wydarzenia samochodowe na świecie, zajrzymy za kulisy niedostępnych miejsc i poznamy ludzi, którzy tworzą i opisują współczesne Włochy. Andiamo. Program napędza Pirelli. On days like these, when skies are blue and fields are green. 2, 1, go! You're only supposed to blow the bloody doors off! Arkady. Jesteśmy w Turynie, eleganckiej i niedocenionej stolicy Piemontu. To właśnie tutaj zaczęła się historia współczesnej Italii. Turyn nie jest oczywistym wyborem dla podróżujących po północy Włoch. Większość kieruje się do Mediolanu. Dlatego Turyn pozostaje autentyczny, spokojniejszy, mniej modny, bardziej zielony. Nawet w samym centrum miasta widać, że jesteśmy tu z każdej strony otoczeni górami. W 1861 roku, po ogłoszeniu powstania Królestwa Włoch, Turyn na 4 lata został stolicą nowego państwa. Położone u podnóża Alp miasto zachwyca sztuką oraz barokową architekturą. Wszędzie znajdują się tu sabałskie rezydencje pierwszych włoskich królów, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym miejscu chciałam zaznaczyć, że ulubioną przekąską pierwszego króla Włoch, Wiktora Emanuela II, były lekkostrawne paluszki pochodzące oczywiście z Turynu, grissini. Nie wszyscy też kojarzą, że to tutaj narodziło się włoskie kino. Jesteśmy teraz w Mole Antonelliana, które jest po pierwsze Narodowym Muzeum Kina, po drugie jest też punktem widokowym, na który właśnie wjechaliśmy i po trzecie jest najbardziej wyrazistym symbolem miasta. Kiedyś, co ciekawe, to miała być synagoga, w tym momencie tutaj mieści się muzeum, które zaraz zwiedzimy, ale teraz na tym punkcie widokowym to naprawdę widać, jaki Turyn jest niesamowity, jak dookoła tego Turynu widać góry, jak każda strona tego miasta jest zupełnie inna. Tutaj widać, że to całe miasto tak naprawdę znajduje się pod arkadami, które widzimy też w Italian Job podczas tych wszystkich pościgów. Chwila! Ej, dasz mi coś do czytania? Narodowe Muzeum Kinematografii, znajdujące się w budynku Mole Antonelliana, zabierze nas w spektakularną, pełną bogatych zbiorów, interaktywną podróż po historii kina, od jego początków do współczesności. Znajdziemy tu zasobne archiwum fotografii i filmów, od kina niemego aż do produkcji dźwiękowych, materiały reklamowe, sprzęt kinowy, kostiumy, a także kolekcje plakatów. Proszę bardzo, polski akcent. W Turynie dzieje się akcja kultowego filmu z 1969 roku, czyli Włoska robota. To tutaj, pomiędzy arkadami oraz na dachu byłej fabryki Fiata, na dachu Lingotto, ścigają się mini Morrisy. A my, dzięki tym arkadom, z których Turyn słynie, które liczą 18 km, z czego 12 km jest ze sobą połączonych, możemy w miarę spokojnie przechodzić się w tak deszczowy dzień jak ten. O, pies ma pelerynę.
Kolejne miejsce, do którego możemy udać się w deszczu oraz które znamy z włoskiej roboty, ponieważ tutaj też wjeżdżały miniacze, to Galeria Subalpina. Obecnie znajdują się tutaj restauracje, kawiarnie, przepiękna księgarnia, do której zaraz wejdziemy oraz, jak przystało na Turyn, kino. Also, Dua Lipa lubi to. A tu, nie dajcie się zmylić, to nie apteka, to stylowe laboratorium smaku łączące kawiarnię, bar i cukiernię. Słynie z krosantów, po które od rana ustawiają się kolejki. Turyn to oczywiście stolica włoskiego przemysłu motoryzacyjnego. To tu kiedyś znajdowała się słynna fabryka Fiata, a obecnie Pirelli czy Sparco. Czy możesz nagrać moją transformację? Madonna! Hello! Skoro już tu jestem, zmierzę się pod nowy kombinezon. Nigdy nic nie wiadomo. Sparco to ikona włoskiego motorsportu. Marka, która połączyła pasję do ścigania, włoski styl i bezpieczeństwo, wyznaczając nową erę w projektowaniu odzieży wyścigowej. I love it, this one. Big, but for the design it's perfect, right? This is the plant where we produce all the Formula One overall, and for Red Bull and for Max Verstappen, we do the CAD, we do the graphic, and we do the production. And this is the plant where the lightest suit of the war is made. Sparco jest również dostawcą kasków, foteli i akcesoriów dla zespołów Formuły 1, WRC i producentów supercarów. Sebastian Ogier. Yes. Yes. Ah, he's very slim. Yeah. Perfect fit. Yes. Yeah, very comfortable. And I also want to try your famous coffee with chocolate. Yeah, the Bicerin. What's the name of it? Bicerin. 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 Due? Sì, prego. Grazie. Turyn jest stolicą kawy i czekolady. Znajdziemy to wspaniałe połączenie w słynnej kultowej kawiarni, która powstała w 1763 roku. Możemy tutaj się napić klasycznego bicerin, czyli napoju z czekoladą, kawą i zimną śmietanką. Pyszne. I już wiem, dlaczego powiedziała, żeby nie mieszać, bo chyba wszystko polega na tym, że ta śmietanka na wierzchu jest zimna i przez nią się tak powoli przybija ta gorąca czekolada, która też smakuje kawą i się mieszają po prostu różne smaki i różne temperatury. I jest to niesamowicie kremowe i pyszne. Lepsze jeszcze raz w Hiszpanii. A to, co najbardziej mnie zaskoczyło w tym kultowym miejscu, to Wedel i Chopin. Ciekawe, czy mają tam zestaw igły z nitką, jak w tradycyjnym polskim domu. Wróćmy do przemysłu motoryzacyjnego, z którego Turyn głównie słynie. To tu znajdowała się fabryka Fiata, Lingotto, z torem testowym na dachu. Ikona architektury przemysłowej zachwyciła nawet Corbusiera, który nazwał ją jednym z najważniejszych obiektów przemysłowych XX wieku. To stąd pochodzą również legendarni coachbuilderzy jak Pininfarina, Bertone czy Zagato. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Gdzie jest moja Alfa? Na początku była na południu Włoch. Jeździła, ale sporadycznie. Czerwona Alfa Romeo Spider z 1992 roku. Przejechać nią Włochy brzmi jak marzenie, ale nie była gotowa na ponad 3000 km, które miałam w planach. Postanowili to zmienić turyńscy przyjaciele z Officine Fioravanti. Zapytałam się ich jedynie, czy znają jakiegoś mechanika na południu, a oni po prostu podstawili lawetę. How did the Alfa look like when it first arrived? Actually, it was in very bad shape.
We felt very scared when we saw it. But what was wrong with Alfa? The engine running on 3 cylinders, the fact that it almost burned to the ground. Was there anything actually okay with the car? I mean, it has no rust. That's good. That's good, yes. The paint is not so bad after all. I know it was kept inside a barn or something with chickens and stuff, so let's say it's in pretty good conditions if you consider it all. Could you even drive it at all? I mean, yes, we can drive it. Not to its full potential, but can be driven. Mr. Tusko, why Yes, doctor. Why did the car end up here in the first place? I honestly have no idea. I mean, I think that Giorgio, my colleague, I don't know what he was thinking. He said, yes, bring it over, and now the car is here. Okay, so what is wrong with the car? But you can feel it right away that it doesn't want to pick up revs, it shakes, it vibrates, it rattles. It's due to the fact that it's running on 3 cylinders instead of 4. Yeah, And this is a bit of a problem. but still you look very professional while driving it. Thank you. Alfa otrzymała profesjonalną obsługę w wyśmienitym towarzystwie. Alfa 8C, Miury, F40, Countach, Ferrari 512 BB i takie tam. For me, it's in good shape. No rust for an Alfa. Ale przede wszystkim na miejsca dotarły świeżutkie Pirelli Cinturato. How did Officine Fioravanti even start? It started as a personal project because I didn't find myself anymore in the car world. You know, back in 2019 when we started, everything was going electric, everything was going hybrid, and I really liked, you know, vintage and modern classic cars. And I couldn't find someone that was, you know, really able or willing to modify them and make them drive better. Back when I was 16, I started racing with Kessel Racing, a Ferrari team from Lugano, Switzerland. I transformed this passion and this experience in racing in a company. So I like to describe ourselves as an engineering company more than a resto mod shop or something like that, because we actually put a lot of engineering in everything we do. There's nothing showy when it comes to the exterior of cars. They all look pretty much original, but the great thing is what's beneath the body. So the suspension, dampers, you know, new geometries. And actually we listen to the needs of the car. We work on the low points to make them better. Right, for instance, on the 8C, we found the handling to be a little too stiff to really go fast on the road. So we actually developed a set of dampers with Öhlins that takes the edge of the handling and makes it a lot more compliant with the road, so you can go a lot faster and at the same time more comfortable. We also changed the brakes, putting on carbon ceramic brakes. We also changed the seats that we designed and realized in carbon fiber. They're also FIA homologated, it could go racing. And the greatest thing, we made it manual, you know, since it was ruined by the F1 system from the early 2000s. We introduced a clutch pedal and a lever, so now you can really enjoy running through the gears yourself. Yes, let's say that attention to details is the main focus here, due to the fact that since we don't do anything showy on the outside, it's the detail that has to speak. Since I'm Swiss, we have a very Swiss approach on things, meaning it's not right in your face, you know? You really have to go and take a look at things to see the difference, but once you notice it, you cannot notice it. O, to będzie piękne ujęcie. Oh, there's no petrol. Włosi. What a concept. Ruszę tym? You look great in this car, Anna. Jeszcze sobie to poprawię. Stało się! Prowadzę Alfę 8C! W sumie, jak oni nie zdążą zrobić mojej Alfy Romeo Spider i dadzą mi to zamiast w podróż, to w ogóle się nie obrażę. Może w ogóle się nie muszą spieszyć. Zaproponuję. Czy Turyn skrywa przede mną jeszcze jakieś sekrety? Z pewnością. Na szczęście następnego dnia Giorgio z Officine Fioravanti zgodził się zostać moim lokalnym przewodnikiem. Giorgio!
My name is Giorgio from Officina Fioravanti, but everybody calls me Giorgio. Yeah, Torino is really different from the other cities from Italy because you can feel the history of the city. You see there's all these arches where noble people used to walk underneath. So you can feel this upper class way of living there because there was the royal family back there. You know, somehow people see it from the other parts of Italy. They see it like a snobbish city. The other side, back in the 50s and the 60s, where the Fiat was producing the cars, so a lot of people came here, workers. It's a city where two different levels of the society combines. So you have this vita lenta style of living, means slow living. Turin is also more romantic. As you said, everything is calmer, you can feel it. Turyn to jedno z kluczowych miast dla włoskiej kultury picia kawy. Wiele z turyńskich kawiarni zachowało XIX-wieczne wnętrza, marmury, lustra i mosiężne detale, tworząc atmosferę dawnej elegancji. To tu powstały najważniejsze włoskie marki kawowe, choćby Lavazza. Which direction? That way. Kawa tutaj to rytuał. Pije się często w towarzystwie czekoladki Gianduiotto, ale na nią Giorgio również ma specjalne miejsce. Thank you. Thank you. Oh, smells like heaven. She's going Thank you. to let us taste the best chocolate in the world, you said. Thank you. Thank you. I like going with him. People are nicer to us. When you speak Italian, everything is nicer. I want more. Il Gianduiotto nasce per necessità, in realtà, che ai tempi del 1865, con i blocchi di Napoleone III, il cacao divenne molto caro e quindi inventarono appunto il Gianduiotto tagliandolo con le nocciole. Nasce proprio da questo discorso. Poi il nome Gianduia deriva dalla maschera carnevalesca Gian della Duia, che è molto tipica qui a Torino. Quindi nasce proprio per necessità il Gianduiotto. Mieliśmy plan z Szymonem się wylaszczyć do początku naszego programu. Ale nie z Giorgio, takie numery. Kolejny obowiązkowy punkt programu, nie tylko w deszczu, to Muzeum Automobilizmu. Jak przystało na stolicę włoskiej motoryzacji, w Turynie nie mogło zabraknąć jednego z najciekawszych muzeów samochodowych na świecie. To muzeum to jest pułapka, można tutaj spędzić 4 godziny, bo to już wszystko. I to jest Leonardo da Vinci. Można powiedzieć jakiś pierwszy samochód, ta rama. To, na co teraz patrzymy, to jest pierwszy pojazd, który pojechał ponad 100 km na godzinę i był on elektryczny. A tutaj mamy samochód, który po raz pierwszy przejechał odcinek Pechino-Parigi, czyli 16 000 km w 60 dni. Is a tribute for futurism, which was an art movement. For example, this is a sculpture from Boccioni, an Italian artist, and it shows a man walking, and they were so into fastness and into movement. Wizyta w muzeum pozwala zrozumieć różnorodność samochodowych kształtów. Każda epoka wyróżnia się własną, specyficzną linią, która zdradza charakter danych czasów. Jest to wielowątkowa opowieść, której celem jest zrozumienie, w jakim stopniu samochód wpłynął, uwarunkował i faworyzował najbardziej charakterystyczne wydarzenia historyczne, gospodarcze, artystyczne i społeczne. Wyobraź sobie, że to jest multiple. Tak kiedyś wyglądało. W latach 20. XX wieku samochody opierały się na bardzo ciężkiej ramie, do której były montowane inne elementy konstrukcyjne. Natomiast ten samochód, Lancia Lambda, kompletnie to zrewolucjonizowało, ponieważ jest to pierwszy samochód z przestrzenną ramą z nadwoziem samonośnym. To jest jeden z ważniejszych projektów w historii motoryzacji. Cisitalia 202, czyli projekt, który zrewolucjonizował design powojennych samochodów i zapoczątkował erę włoskiego Gran Turismo. Projekt Pininfariny. Widzimy tutaj pierwszy raz samochód, który ma opływową bryłę, a wszystkie elementy typu światła, błotniki zostały zintegrowane.
A tutaj Citroën DS z hydropneumatycznym zawieszeniem. Samochód później zobaczymy w tym muzeum, w sekcji z projektantami samochodowymi, że większość z nich marzyła o tym, żeby właśnie zaprojektować Citroëna DS. Tutaj brytyjska motoryzacja zawitała na włoski rynek i oczywiście mamy piękny detal, jesionową ramę tutaj z tyłu. Świetne są te rysunki, one przedstawiają, jak zachowują się różne nacje podczas wypadków. Tutaj mamy Anglików, Japończyków, Niemców, którzy oczywiście wyjmują linijkę i zaczynają wszystko mierzyć, Włosi, jak powiedział Giorgio, of course they fight, i Francuzi po prostu otwierają sobie wino. Ekspozycja nie tylko próbuje wytłumaczyć rolę samochodu, ale także jego budowę. W kolekcji Mauto prześledzimy ewolucję koła od drewnianych obręczy po przełomowe zastosowanie gumowych opon, w tym oczywiście Pirelli. Zagłębiamy się w relacje, które współczesny świat ma z samochodem. Wystawa wprowadza nas w system produkcji, aż po moment sprzedaży. Pokazuje drogę samochodu i to, jak przekształcił się w środek masowej mobilności. Docieramy do ekscytującego świata wyścigów, prędkości i wyzwań na torze. To opowieść obejmująca futuryzm, I wojnę światową, nadejście samochodu użytkowego, włoską szkołę pracy z ciałem, odkrycie aerodynamiki, emancypację kobiet, wyścig w kierunku masowej produkcji, upadek muru berlińskiego, amerykańskie hasła reklamowe, konsumpcjonizm i ekologię. Tutaj mamy prawie, podkreślam prawie, taką samą Alfę, którą my będziemy podróżować. To jest Alfa Duetto, czyli dokładnie taka, którą Dustin Hoffman jeździł w filmie Absolvent. A to, co jest ciekawe, co tutaj zauważyłam przy tej Testarosie i przy Lamborghini Diablo, drobnym druczkiem jest tutaj napisane, że samochody zostały skonfiskowane przez Guardia di Finanza, czyli pewnie ktoś nie płacił podatków. Dodatkowo samochody są na blachach z Monako, a teraz stoją tutaj w muzeum. Tutaj na końcu mamy salę z najważniejszymi projektantami i widzimy to, co już mówiłam wcześniej, czyli że wielu z nich marzyło o tym, żeby zaprojektować Citroëna DS. Po tym wszystkim Giorgio, jak przystało na dobrego przewodnika, zabiera nas na lunch do Caffè Baratti e Milano. Nazwa pochodzi od nazwisk założycieli, mistrzów czekolady Barattiego i Milano. Ten drugi stworzył słynne Cremino, a kawiarnia była oficjalnym dostawcą na dworze sabauckim. To prawdziwa legenda Turynu. Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych kawiarni w mieście, ale można zjeść tu również wytrawne dania. Bywali tu politycy, artyści i intelektualiści XIX i XX wieku, a scena literacka i filmowa często sięgała po to miejsce jako inspirację. Ja sięgnę po ciasteczko. Czy to będzie powolna podróż przez Włochy, czy wyścig z czasem, czy walka z samochodem? Tego jeszcze nie wiem. Oglądajcie następny odcinek.